Witajcie. Dzisiaj pokażę Wam co nieco odnośnie blokad typu premium z Nexuna. Tutaj mamy jeden taki właśnie komplet blokady i na wstępie troszkę opowiem o co chodzi mniej więcej z tymi blokadami i dlaczego one są takie specyficzne. Ogólnie to same blokady powstały z zamysłem właśnie zastosowania w rowerach, gdzie mamy użyte hamowanie regeneracyjne. Mamy w tym momencie bardzo duże ryzyko wyrobienia się tutaj mocowania naszej osi silnika. I gdy mamy zwykłe blokady, takie normalne, takie orzeszki, jak to niektórzy nazywają, w nich często właśnie dochodzi do takiego ruszania się osi podczas hamowania i potem przyspieszania. Oś nawet czuć czasami na rowerze, że się tam właśnie rusza w tej blokadzie. No ogólnie jest to bardzo trudne do zlikwidowania. Nawet jeśli zrobimy bardzo ciasno dopasowaną blokadę, wtedy ona mimo wszystko po czasie znowu prawdopodobnie zacznie się ruszać. No i niestety, ale problem po prostu się pojawi. Dlatego już od długiego czasu są stosowane blokady typu zaciskowego. I właśnie tutaj trzymam w rękach taką blokadę, która jest uniwersalna. Blokady właśnie zaciskowe były w większości przypadków stosowane w rowerach typu custom, czyli właśnie ramy przystosowane pod silniki elektryczne, ale w takich blokadach do rowerów standardowych, gdzie mamy konwersję, to niestety, ale najczęściej, żeby mieć taką blokadę, trzeba by było wykonać samemu albo albo po prostu gdzieś zlecić takie wykonanie pod nasz rower. No i nie ma zasadniczo na rynku innej blokady zaciskowej, która jest po prostu uniwersalna. Wiadomo, nie pasuje to do całkowicie wszystkich rowerów, ale do większości ten typ blokady jest przystosowany, że będzie pasował. I zaraz opowiem, jak ją montować i jak ją poskładać, gdy dostaniemy taki właśnie oto zestaw ze sklepu i będziemy ją chcieli później zamontować do naszego roweru. Dobrze, teraz przejdziemy do pierwszego kroku, jaki trzeba zrobić po zakupiu blokady, a mianowicie sprawdzić, sprawdzić jak będziemy montować naszą blokadę do roweru. I teraz tak, w momencie kiedy mamy koło w rowerze z tyłu, mamy tutaj trójkąt, to tak, z jednej strony montujemy blokadę i z drugiej strony montujemy blokadę. Mamy po prostu parę jako komplet. I w tym momencie też musimy zwrócić uwagę na to, jak w naszym wahaczu jest poprowadzona ta górna belka, tak to nazwijmy, profil aluminiowy, czy jak to tam różnie może być zbudowane. W tym momencie dobrze jest sobie wziąć i sprawdzić, czy nasza blokada po włożeniu na oś będzie tutaj miała dość zakresu właśnie ramienia, żeby objąć tą górną część wahacza. Mamy w tym momencie w dyspozycji dwie pozycje samej blokady. To jest pierwszą pozycją tutaj do przodu, tą górną częścią, lub druga część do tyłu. W tym momencie mamy tutaj po prostu większy zakres pracy tego ramienia. Jest po prostu dalej, jeżeli mamy tutaj bardzo mocno wyciągniętą tą górną część wahacza, prawdopodobnie będziemy musieli w ten sposób zamocować tą blokadę. No jeżeli mamy bardzo właśnie jakiś taki pod mniejszym kątem wahacz, no to prawdopodobnie ta blokada będzie tutaj przodem zamontowana. I teraz tak, jeżeli wiemy, czy jest tak lub tak, to przejdziemy do części z montażu samej blokady, ale jeżeli nie pasuje nam blokada w ten lub ten sposób,
to jeszcze jest trzecia opcja. Jeżeli mamy wahacz tak, to po prostu możemy ją zamontować na odwrót. W tym momencie też mamy zasadniczo dwie pozycje, w jakie możemy ją zamontować. Tak samo analogicznie jak do wersji górnej, czyli w ten sposób albo w ten. No i wtedy po prostu ramię przyczepiamy tutaj do naszej dolnej części wahacza. Jest to tak stosowane często w ramach, które mają na haku, przy silniku, czy tam wcześniej kole. Mają tutaj po prostu jakieś frezowanie 3D i po prostu to odstaje od góry. Nie jesteśmy w stanie na płasko włożyć tej blokady przy osi do silnika. W tym momencie po prostu możemy też ją tak zamontować, no i nie ma tutaj żadnego problemu. Jedynie co możliwe, że przerzutka będzie tutaj trochę problematyczna i kolidować z jednej strony, ale poza tym na stronę hamulca powinno tutaj wszystko działać. Dobrze, przejdę teraz do złożenia naszej blokady i zaczniemy od prawej strony i będziemy przechodzić z elementami do lewej, tak jak tutaj widzimy. Tak, zaczniemy od naszego korpusu i bierzemy, tutaj powinno być widać, właśnie są wygrawerowane numerki. Może się tak stać, że ramię po prostu będziemy montować w drugą stronę, na przykład z drugiej strony rowera. To wtedy musimy montować z tej strony, gdzie nie ma numerków, sam zacisk blokady, ale w sumie może też być tak, że mamy miejsce z tej strony i może on się tam zmieścić, ale raczej sugerowałbym, żeby montować zawsze elementy zaciskowe od strony zewnętrznej roweru. Tak, i teraz jeżeli załóżmy mamy po tej stronie część zewnętrzną, to tutaj będziemy sobie montować nasz element zaciskowy blokady. I tak, tutaj mamy te numerki wygrawerowane i tak samo analogicznie mamy na tych mniejszych częściach, które będą właśnie tutaj wkładane do tych miejsc. To była 6, to jest 5. Mam nadzieję, że to widać. Tutaj na tych małych elementach również są wygrawerowane cyfry. Tutaj mamy 2. Mam nadzieję, że to będzie widać w tym rogu prawym. Tutaj mamy 1. Jest to taka mała. I tutaj na przykład mamy 4. No i tutaj później ostatni element to jest 3. No, najlepiej w tym momencie zacząć sobie od tych elementów cieńszych. Mamy tutaj śruby. Włożymy je sobie tak. I teraz bierzemy sobie tutaj ten element. Jako 1 idzie na górę. Później ten element 3 idzie sobie tutaj tak samo, żeby się kształt zgadzał. W tym momencie to może sobie już iść tutaj na swoje miejsce. Dobrze, w tym momencie wziąć sobie tą śrubę tutaj zaciskową, włożyć ją do środka. Ona będzie nam ustawiać te drobniejsze elementy, żeby one się nie obracały, tak jak mi przed chwilą. Tutaj teraz weźmiemy sobie tą kolejną część. Włożymy sobie tę śrubę. I tutaj jest 2. 2 idzie na górę, czyli tu. I później jest 4. No to 4 też analogicznie idzie sobie na dół. Tak, to mamy tutaj na tym elemencie. No i całość leci sobie tutaj do naszego korpusu. Ta śruba domyślnie najlepiej, żeby była z tej strony wsadzona i
tutaj na tą stronę, żeby sobie szła nakrętka. No tak, tutaj jeszcze jeśli chodzi o dokręcenie tych śrub, no to z wyczuciem, tutaj bez większej siły. Nie jest na tutaj potrzebna akurat. No, w tym momencie mamy już skompletowaną naszą blokadę. I w tym momencie, jeśli wcześniej już mieliśmy wybraną pozycję, w jakiej montujemy naszą blokadę do roweru, to sobie już teraz możemy po prostu wziąć ramię i przykręcić tą dużą śrubą, którą mamy też w zestawie tutaj do korpusu naszej blokady. No i tutaj musimy sobie dopasować tą część ramienia do naszej górnej części wahacza, tak żeby ona była w stanie najlepiej na płasko praktycznie przylegać, i w tym celu stosujemy potem te dwie opaski zaciskowe, żeby sztywno po prostu zamontować te ramię do wahacza. W tym momencie sobie zaciśniemy tą główną śrubę, no i blokada jest jako tako gotowa. No jeżeli już mamy tutaj blokadę umieszczoną na osi, no to pozostaje nam nic tylko dokręcić lekko tutaj nakrętkę silnika z ośki, później skręcić tą śrubę tak, żeby nam się blokada zacisła. Nie musi być ona do końca tak jak tutaj, że ta szpara praktycznie znikła. No ale możliwe, że jeżeli jest jakaś tam luźniejsza oś, to możliwe, że też skręcimy tutaj do końca. No i w tym momencie dokręcamy jeszcze ostatecznie naszą nakrętkę z ośki i to tyle. Mamy blokadę zamontowaną ostatecznie do roweru. No, więc to tyle. Też pamiętajmy przy składaniu samej blokady, że jeżeli mamy w rowerze dwie strony, po dwóch stronach blokadę, to z tej jednej strony będzie tutaj zacisk, a z drugiej strony będzie tu, czyli musimy tak naprawdę z dwóch innych stron przykręcić sobie nasze te drobniejsze elementy. No, blokada jest oczywiście w rozmiarze na oś M14 i M12, tak jak tutaj. No i są one po prostu kompatybilne z większością, myślę, rowerów, zarówno po stronie hamulca, jak i przerzutki. Przerzutkę raczej będzie trzeba po prostu montować tak, żeby blokada była w górę, a nie w dół. Prawdopodobnie w tym momencie, jeśli będzie tak, to przerzutka no to będzie przeszkadzać. Ale przy montażu górnym to nie powinno być żadnego problemu z przerzutką. Tak, więc to zasadniczo byłoby na tyle. Więcej tutaj rzeczy zasadniczo nie ma do robienia i jeżeli macie jakieś pytania czy tam sugestie co do tego produktu, to możecie śmiało napisać w komentarzu.